pięknie, pięknie, tylko jak to wyglądało naokoło. Typowa chińska wycieczka. Jak sobie wyobrażacie chińską wycieczkę? To właśnie myślę, że tak sobie wyobrażacie. Patrzcie, te góry zostały uformowane około 60 milionów lat temu. Całkiem sporo. I dalej są jakieś trudne wyrazy po angielsku, których nie rozumiem. Robienie zdjęć i kręcenie filmów tutaj nie ma sensu i po prostu tutaj trzeba przyjechać i zobaczyć te kolory, bo wideo, zdjęcia tego nie oddadzą. O, chyba zostałem właśnie sfotografowany z tajniaka. Pani sprzątająca wyciągnęła smartfona i mi trzepnęła zdjęcie. Inne kolory. Czy ty to sobie wyobrażasz? Nie musisz, bo widzisz ten oto film, który właśnie nagrywam. Tu się mieszają krajobrazy Tybetu, Mongolii i nie pamiętam czegoś tam jeszcze. Tamta góra. Chyba nie mogli tutaj robić przybliżenia na tej kamerze, ale może widać. To wygląda jak grzbiet jakiegoś smoka albo i krokodyla, i może krokodyla bliżej nawet. Po prawej jest głowa i tam do lewej idzie jego grzbiet. Nieźle, co? Nawet patrzcie, można sobie wyobrazić tą zieloną tam jest. Taką relację jak tutaj nagrywam właśnie w tych górach, to wyślę na jakiś konkurs National Geographic albo coś takiego, bo już to czuję, jak chce się to oglądać. O, i coś czuję jakiś łajno. Może wielbłądzie, bo tutaj jakby powinny być wielbłądy, z tego co widziałem na zdjęciach. Co tutaj sprzedają? A, tutaj sprzedają zdjęcia, te, które zostały zrobione na górze. Matka, jakiś szał na te zdjęcia, się pchają ludzie nienormalni. Ejdźcie. Patrzcie z bliska, jak wyglądają te kolory. A co do łajna, to miałem rację, tam były wielbłądy, tylko już nie zdążyłem nagrać w autokarze. Ej, no nie da się w ogóle tutaj przejść, tak jakby jest tyle fotografów. Pierdziele robią zdjęcia, tylko idę. W ogóle już nie będę się przejmować tym. A tu jest śmigłowiec, w którym sobie ktoś przyleciał. Ja bym chciał, żeby teraz ten śmigłowiec ruszył. Nigdy nie byłem tak blisko śmigłowca, który by startował albo lądował. Chciałbym, bardzo bym chciał, żeby teraz właśnie wystartował stąd ten śmigłowiec. Można podziwiać na spokojnie tutaj te kolory. Razem z tłumem Chińczyków. Czy wy wiecie, jak oni uwielbiają zdjęcia, jak oni kochają zdjęcia? Oni to robią normalnie sesje na każdym punkcie widokowym. Nie żebym to krytykował, po prostu to zaznaczam, że się czuję tak trochę inaczej. A to dobrze, nie? Różnica kulturowa, podróże, to o to chodzi. Ej, faza, ten człowiek, z którym jestem, też chce zobaczyć start helikoptera i czekamy, aż grupka wystartuje. A niecałe 500 za 10 minut przelotu. Zaraz będą startowali. Normalnie jak tak patrzę na ten helikopter, to aż mi się przypomniało, jak budowałem z klocków Lego. I w tych okolicznościach przyrody będą sobie lecieć. Oho. Światło się zapaliło. Śmigło drgnęło. Pasy zapinają. Ciekawe, czy mi zwieje czapkę. Faza. Ale dużo paliwa musi zżerać. Czuję zapach. Myślałem, że to większy wiatr będzie. A nic nie czuję. Prawie. A na filmach to zwykle trzymają czapki, wieje wiatr. Jak szalony. Nie jest aż tak głośno. Przerysowane te wszystkie Hollywoody, to wszystko. No teraz już jest głośniej. O, i wiatr wieje, zajebiście. No. W końcu czuję, że jestem przed helikopterem.
Ciekawe, czy wy w ogóle coś słyszycie i rozumiecie z tego, co mówię. A ja zaraz mnie zajebie. Polecieli! Faska. To mówiłem do was ja, przymierzacz Janie Chiny. Robił mi zdjęcia. Okay. Właśnie zostawili mnie moi nowi chińscy przyjaciele. Podwieźli mnie dzisiaj ponad 500 km, prawie 600. Oni jadą dalej. Ten kierowca jest jakiś szalony, bo przyjechał dzisiaj właśnie tyle, ile wam powiedziałem, i jedzie kolejne tyle, albo może i więcej. Powiedział, że jeszcze kolejne 5 godzin. A ja dzisiaj nocuję w namiocie pierwszy raz, żeby zobaczyć wschód słońca w tych górach. Są otwierane o 5:30, więc wstanę sobie jutro, se obejrzę. To będzie moje pierwsze rozłożenie namiotu. Czaicie to? W Chinach. W sensie nie, że ogólnie pierwsze, ale taki trip. O, te morele wyglądają całkiem zacnie. Przydałoby się ci coś owoca wpierniczyć na energię. Tak, i zobaczcie, tutaj jest taki placyk. I na przykład pod tym daszcie mogę się rozłożyć. Tam mamy jakieś restauracje, które prawdopodobnie wkrótce będą zamknięte. Coś do mnie dzwoni. Całe szczęście się wymieniliśmy WeChatem i do mnie zadzwonił, że zapomniałem klapków z jego samochodu. Dobra, to muszę ogarnąć się w tym momencie. Pójdę się wysikać, potem pójdę zjeść i potem pójdę się rozłożyć. Przyjdę, znaczy tutaj z powrotem. Więc kończę nagrywanie, idę się wysikać. Spytam panię, o której zamykają łazienkę. I dicior. O, tutaj jest nasze bliżej kibla, ale nie za blisko, żeby nie było. Tak, muszę spytać, o której zamykają, o której otwierają. Co by zęby można było umyć jutro. Kurde, dobry dzień dzisiaj. Jeszcze potem jedną historię muszę wam opowiedzieć, która mnie dzisiaj z samego rańca spotkała. Patrzcie, jestem w takiej małej mieścinie. Przed tym parkiem geologicznym. Mówiłem, że tu jest drogo, ale względnie drogo, jak na Chiny drogo. Za butelkę dużej wody muszę zapłacić prawie 3 zł. Dla nas to nie jest drogo, ale biorąc pod uwagę resztę Chin, no to już dla mnie jest drogo. Się przyzwyczaiłem, rozpieściłem tutaj. Rozbisurmaniłem po prostu. Tak bym to ujął. No. Kupię banany i opowiem wam w końcu historię, która mnie spotkała dzisiaj z rana. O, morele. Dobra, to w międzyczasie opowiem wam, co mi się stało dzisiaj z rana. Wyszedłem łapać tego stopa. Wyszedłem na ulicę, bo chciałem najpierw wyjechać z miasta. Chciałem się dostać na drogę ekspresową. No i wychodzę tam, czekam sobie, może z 15 minut postałem. Jakiś dziadek podszedł do mnie, pokazywał mi, że nie w tą stronę stoję, ale ja się posłuchałem tego mojego właściciela hostelu i on mi dobrze powiedział i dobrą stronę stałem. I sobie usiądę obok nich, albo przynajmniej zostawię plecak. O, od razu lepiej. No i proszę ja was, wyszedłem, czekam dalej na jakieś samochody. Co chwilę taksówki podjeżdżały, więc musiałem je odganiać. No i zobaczył mnie taki gościu koło 50 i stoi przede mną i próbuje zatrzymać taksę. W końcu się jakaś zatrzymała, taksówkarz otworzył okno i ten gościu coś tam zagadał do niego i pokazuje mi, żebym wsiadał i taksówkarz wysiada do mnie. Ja mówię, że nie, że ja potrzebuję, że ja nie mam pieniędzy. A on mówi, nie potrzeba pieniędzy. I zawiózł mnie, nie wiem, może to było z 10-15 km na wyjazd na autostradę. Jeszcze po drodze, jak były stoiska z jedzeniem jakieś, to się pytał, czy już jadłem. I taka fajna przygoda z rańca. I w zasadzie mnie w ogóle nie zauważyłem przed całym posterunkiem policji. Ale policja wjeżdżała, widzieli mnie i nic sobie z tego nie robili, jakby w ogóle nie zauważali. I po jakieś właśnie pół godziny, 45 minut, w końcu zatrzymał się samochód na środku jezdni. Wziąłem plecak, podszedłem do nich, pytam się, czy jadą tam. Oni się pytają, czy jadę w to samo miejsce. No i powiedzieli, że jadą w to samo miejsce. I miałem dzisiaj po prostu zarąbistą podwózkę. A teraz mam w planie, tak jak już mówiłem, rozłożyć namiot, żeby jutro wstać na wschód słońca tutaj. Już nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Dzień dobry. Jest godzina 5. Coś. Niecała 6. Spałem dzisiaj w namiocie. Nie powiem, żeby mi się dobrze spało, wcale mi się dobrze nie spało.
ale też nie spało się najgorzej. No i z rana wstałem, jeszcze ciemno było, żeby spakować namiot. To miałem zajebiste niebo rozgwieżdżone i potem księżyc bardzo ładnie zachodził, więc od razu miałem nagrodę za wczesne wstanie. Teraz idę oglądać wschód słońca nad tęczowymi górami. Spodziewałem się, że to będzie trochę bardziej klimatyczne, natomiast jak wstałem, to już była kolejka przed kasą biletową, gdzieś tak o 5:10. Ja już jednym autokarem przyjechałem, wypełnionym. Teraz tam przyjechał kolejny. O tam. Jakie chmury zajebiste. Kurde, nie dość, że te góry są kolorowe, to jeszcze teraz chmury mają świetny kolor różowy. Pięknie. Tak wygląda wschód słońca tutaj. Zajebiście, zajebiście. Słabo widać na tej kamerze. Idę sobie tam, gdzie jest mniej turystów. O, już widzę taki spot dla mnie. Mam nadzieję, że tam nie dojdą. Widziałem sobie wschód słońca i od praktycznej strony wygląda to tak. Nie wiem, jak tu się dojeżdża z Dżanie. Chyba są autobusy albo taksą. Ja tu dojechałem, ale piękne słońce. Ja tu dojechałem autostopem. Miałem ze sobą namiot. Chyba są też tutaj gdzieś hotele. Nie wiem, jak cenowo to wygląda. Nie potrzebowałem, nie orientowałem się. W namiocie na spokojnie można spać, bo są tutaj kamery. Jest taki duży parking. Ja przenocowałem, nic mi się nie stało, nic nie zostało ukradzione. No ja zapłaciłem 48 juanów, bo mam zniżkę studencką za bilet wczoraj. Czyli to jest jakieś 25 zł. Dzisiaj musiałem zapłacić 20 juanów za autobus, czyli 11 zł. I zobaczcie, jak to wygląda. Czadowo, po prostu czadowo. Czad i tyle. Właśnie tam byłem na górze i sobie siedziałem z pół godziny może sam. Prawie sam, bo w ogóle przed fotograf. Z tym fotografem tu miałem tak, że siedziałem tam sobie pomyślałem, że to przecież dla mnie było jak na zamówienie. Przyszedł zrobić zdjęcie mi, zrobił trochę zdjęć naokoło, chwilę pogadaliśmy i poszedł. A jeszcze co do chińskiego, to wcześniej tak narzekałem, że on nie do nauczenia i że taki brzydki. I to w sumie prawda jest, ale też muszę powiedzieć, że sympatycznie się podróżuje, chociaż trochę znając ten język. Na dodatek czuję, że się tutaj dużo uczę podczas tej podróży. Mogę z nimi pogadać i też można łatwiej się dogadać, jakieś tam podstawowe zwroty znam. W następnym odcinku będę wchodził po schodach po czym będę schodził ze schodów, ale innych, i pokażę Wam interaktywne lusterko.